Siemanko moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Wiem, że to jest odcinek z Mykonos, ale aktualnie mamy przesiadkę w Barcelonie. Mamy tutaj 7 godzin. Także jedziemy właśnie na miasto, coś zobaczyć, zjeść coś dobrego, zjeść paellę, napić się sangrii, pozwiedzać trochę i później wracamy na lotnisko, lecimy na Mykonos. Ale właśnie chcę wam pokazać, bo ludzie się zastanawiają, jak dojechać stąd do centrum. No to jeżdżą takie fajne autobusy. Autobusy, zaraz wam powiem za ile. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Ile zapłacicie za bilet? 70 zł za bilet. Czyli 35 zł za to, żeby dojechać sobie do centrum samego lotniska i jedzie na sam główny plac. Także to jest fajne rozwiązanie. Mówię wam o tym dlatego, że akurat spotkałem tu 4 chłopaków na lotnisku z Polski. Pozdrawiam chłopaki, jak będziecie widzieć. I się pytali, jak stąd dojechać do miasta. Także to jest najłatwiejsze rozwiązanie. Autobus jedzie do samego centrum bezpośrednio. Można też pojechać metrem, ale trzeba się gdzieś tam przesiadać, także jest to trochę utrudnione. A już ile będziemy jechać? No właśnie nie sprawdziłem. Zaraz sprawdzę. Teraz godzina. Powiem wam, jak tu jedziemy. 30, jest 9:34. No w sumie jest tutaj pokazane elegancko. Wyjdziemy w 9:52. Dobra, jednak pomyłka. Na placu Katalonia będziemy dopiero o 10:06. Krzysztof Kolumb podobno wskazuje Amerykę. Plaza de Catalonia. Piękne miejsce. A na początku idziemy sobie na deptak główny. Na śniadanko jakieś. Albo może już od razu paella. Zobaczymy zaraz. Uwielbiam Barcelonę. Nie wiem, ile z was było tu, albo planuje, ale Barcelonę akurat bardzo, bardzo polecam. W ogóle uwielbiam Hiszpanię. W te wakacje akurat fajnie nam się ułoży. Będziemy w 4 świetnych miejscach w Europie, w Polsce, numer 1 oczywiście, ale właśnie Hiszpania, Grecja i Włochy. Wszystkie kraje, które normalnie uwielbiam. No i patrzcie, przyszliśmy sobie na główny deptak FC Barcelona, ale niestety cały rozkopany. Wszędzie remontują, nie wiem, czy rury jakieś wymieniają, czy co, ale wszystko rozkopane. Niestety. No i doszliśmy na plażę. Szczerze to powiem wam, że myślałem, że jest bliżej do tej plaży z deptaka. A szliśmy tutaj chyba jeszcze kolejne 15 minut. Ale ma dzisiaj być tutaj 37 stopni. Także w słońcu będzie nie do przeżycia. Już jest tak gorąco, że szok. No, ale aż żałuję, że nas tu wczoraj nie było, bo byśmy sobie zobaczyli zaćmienie w pełni. Bo tutaj tu w Hiszpanii było w pełni zaćmione, się zrobiło ciemno. No, Ale się spóźniliśmy, co? parę godzin można powiedzieć. Bo wczoraj o 20 się tu działa, my byliśmy o 8 rano, 12 godzin za późno. O, już widzę co bierzemy. Sangria owocowa. I do tego pyszną paellę. Buenos dias. Jak się tak zaczyna dias, to jest nieźle. Wakacje, jesteśmy na wakacjach. Miejsce obowiązkowe, które trzeba odwiedzić, jak się tutaj chodzi tym właśnie deptakiem. Czyli targ z pysznymi, świeżymi owocami, mięskami. Można tu fajne rzeczy zjeść, świeżych soczków się napić. Zawsze jak jestem w Barcelonie, to tu przychodzę. Nie wiem dlaczego, ale zawsze lubię chodzić po takich miejscach. A jeszcze tym bardziej ten targ tutaj jest tak ładnie zrobiony, że wszyscy dbają o to, żeby to ładnie wyglądało. Naprawdę nie jest tak porzucane byle jak. To jest zrobiona taka sztuka, można powiedzieć.
Patrzcie, jakie piękne, czerwone stoisko. Truskawki, arbuz. Truskawki w czekoladzie można sobie wziąć. Tak w ogóle mieliśmy dzisiaj pobudkę o 2:45. Musieliśmy dojechać do Krakowa z Bielska Białej. O 5:30 samolot. No, No godzina... już mam coraz mniej sił na takie ekscesy. Nie no, godzina słaba, ale w sumie zrobiliśmy to trochę specjalnie. Dzięki temu mamy do 18 czas. Od której? Od 8 rano? Od 8 rano do 18. 10 godzin w Barcelonie. Naprawdę już można sobie fajnie zobaczyć coś. Później 5 dni na Mykonos i 6 dzień w Atenach. Tak. Bardzo się cieszę, że będziemy w Atenach, bo w Atenach jeszcze nie byłem nigdy. Także będzie nowe miejsce, które zobaczę. A ja byłam 3 razy i bardzo mi się podobają. A kiedy byłaś ostatni raz? To trochę 3 lata temu albo 2 lata temu ostatni raz miałam przesiadkę, jak z Tajlandii leciałam sama. Ale jakie tam jest jedzenie, o. Nie no, w ogóle greckie jedzenie jest pyszne. W ogóle, no tak jak wam mówiłem, no każde miejsce, które zwiedziliśmy w tym roku, polskie jedzonko, top. Nie no, polskie jest najlepsze. Włoskie, top. Hiszpańskie, top. Greckie też. No każdy A pyszne. hiszpańskie to tak zależy. Ja lubię paella, te szyneczki Ja dobre. spoko, szyneczki, ale to nie jest tak. Greckie masz wszystko dobre, a hiszpańskie to... Oj, nie mogę się suwlaków doczekać. No i wróciliśmy na lotnisko. Mamy jeszcze 2 godzinki i lecimy na Mykonos. Godzina opóźnienia i lecimy zaraz. Niestety będziemy dopiero 23:20 albo 23:30 na wyspie. No i siemanko, pozdrawiamy z Mykonos. Taki mamy hotelik. Świetny jest ten grecki styl. Problem jest taki tylko z tą wyspą. Strasznie tu wieje. Dobra, szybka rundka po mieście. Idziemy na siłownię. Nie no, takie czerwone tu nie pasuje, no kto to pomalował? Tu ma być niebiesko-biało. Chociaż to też ciekawe. Fajne. Ciekawe w sumie, no. Na Mykonos ogólnie jestem 3. raz. Raz byłem tu na wakacjach bardzo dawno temu, jak miałem chyba 19 lat. Wtedy byłem pierwszy raz. Później byłem chyba 2 lata temu, ale tylko podczas rejsu statkiem. No i teraz 3. raz na 5 dni zostajemy. Świetne miejsce naprawdę, które polecam każdemu. Jak ktoś lubi takie klimaciki, na pewno mu się tu spodoba. No tyle, że musicie wiedzieć, że Mykonos jest dość drogą wyspą. Pewnie jedną z najdroższych w Europie. Trening zrobiony. Można ruszać na zwiedzanie. Najpierw trzeba się ogarnąć i później na zwiedzanie. A się zmęczyłem. 45 minut bardzo intensywnego treningu. Wakacje to nie wymówka, pamiętajcie. Jak się ćwiczy, to systematycznie, bo dyscyplina jest najważniejsza. Nie motywacja, dyscyplina. Idziemy tutaj do Grekos, na Gyrosa. 4,9 na 1000 opinii, także bardzo fajnie. Pamiętajcie o tym, że warto sprawdzać opinie, jak się gdzieś pójdzie. Można się niestety źle nadziać gdzieś. No i nadszedł czas wreszcie na soblaki. Ja mam ze świnką, Lala z kurczakiem. Wybaczcie Kochamy. wszyscy, którzy głodnie oglądacie ten. Ale pewnie oglądacie to do jedzenia. Na to właśnie czekałem w lecie.
Na pewno będziemy to często jeść. No i ruszamy na zwiedzanko i szczerze wam powiem, że właśnie o tej godzinie jeszcze... Dobra, teraz wygląda jakby było trochę osób, ale jeszcze się jakoś w miarę fajnie chodzi. Bo widziałem, że później, no to już jest ciężko, to już jest tak zawalone ludźmi tu po południu. O, patrz jak jest z różowymi. Tym więcej ludzi już jest. Ale szczerze, ani trochę mi to nie przeszkadza. Jak się przyjeżdża do turystycznego miejsca, do jednego z najbardziej turystycznych, to trzeba się z tym liczyć, że będzie bardzo dużo ludzi. Każdy tu przyjeżdża właśnie w tym okresie. Ale to jest tak pięknie. No nie wiem, czy gdziekolwiek jest bardziej grecki klimat niż tutaj. No może jeszcze Santorini. Ale tu jest fajnie, ja wolę. No ja też wolę Mykonos. O, znaleźliśmy takie fajne miejsce na kawkę. Są tak ogromne fale, jest taki wiatr. Właśnie sprawdziłem, ile osób mieszka na Mykonos. Jest tu 10,5 tysiąca mieszkańców. Mieszka tu. Serio? No 10,5 tysiąca osób tylko tu mieszka. A rocznie tą wyspę odwiedza 3 miliony turystów. Nieźle. Przychody wyspy z turystyki to 1,5 miliarda euro. Nieźle. Bardzo nieźle. No ale ceny tu są takie, że się wcale nie dziwię. Dobra, no jak się chce tak w miarę tanio, to jeszcze się da, bo my na przykład śniadanie zjedliśmy dzisiaj bardzo tanio. Znaczy bardzo tanio, dobra. 20, ile zapłaciliśmy? 24 euro? 24, no a za obiad 36. Tak, 36, ale jakbyśmy nie wzięli tej sałatki, która tak naprawdę nie była warta tego, to była by też było smaczna. 24. Ale też pójdziecie na kolację gdzie indziej, zapłacicie 200 euro na przykład, albo w hotelu mieliśmy na przykład raz droższe śniadanie i stwierdziliśmy, że wolimy na mieście jeść. Także jeśli chcecie taniej, da się. Nie tanio, ale taniej. Wcale nie można chodzić po tych uliczkach i tylko sobie zwiedzać. No ale wieczorem też wam pokażę, wieczorem będzie zupełnie inny klimacik. I na zachód słońca i całkowicie jak się ściemni. No i wieczorem się też wybieramy na jakąś fajną imprezę. No bo jak wiadomo, Mykonos słynie ze świetnych imprez. W Hiszpanii mają Ibizę, w Grecji mają Mykonos. Właśnie sprawdziłem ranking najdroższych wysp w Europie na wakacje na przełom lipca i sierpnia. No i numerem 1 jest Mykonos. Numerem 2 Ibiza, numerem 3 Santorini. I super, że akurat to dzień najdroższy zrobiliśmy w jednym miesiącu. Będziemy jeść gruz. Cenny. Chyba tak. Parę miesięcy, ale za to mamy ładne zdjęcia. Wakacje to wakacje. O, jesteśmy. Jesteśmy w końcu w tym miejscu. Szukaliśmy takiego miejsca, w którym sobie 3 lata temu robiliśmy zdjęcia. Jesteśmy, popatrzcie jak to wygląda pięknie. Te kwiaty tutaj są niesamowite. Patrzcie ile ludzi na zachód słońca przyszło. Ale pięknie wygląda. No, dzisiaj pokażę wam wieczorem, jak wygląda miasto. Powiem wam tak, w niektórych uliczkach ciężko się przycisnąć. Jak w ciągu dnia jest naprawdę spoko, no bo większość ludzi pewnie na plażach jest, no bo coś zwiedza. Tak wieczorami, jak wszyscy przyjeżdżają do miasta, no to się robi naprawdę ciasno. Tu jeszcze gdzie idę teraz jest całkiem spoko. No, zaraz wam pokażę, co się dzieje dalej. No, plan na jutro, w sumie na 3 najbliższe dni jest taki, że wynajmujemy sobie skuterek. No i zaczniemy zwiedzać inne strony, strony wyspy, nie miasta, wyspy.
Do jakichś beach barów chcemy pojechać, właśnie na jakąś imprezę też, do jakiejś fajnej restauracji, na plaży jakieś. Jest naprawdę dużo do robienia tutaj. Tylko właśnie trzeba mieć najlepiej skuter, szczerze mówiąc. Samochodu nie polecam, no bo jednak korki tutaj są. Autobusami też można dojeżdżać do różnych miejsc, właśnie tutaj z samego centrum. Wyjeżdżają na te najpopularniejsze plaże. To też jest fajna opcja. No ale jednak skuterek to skuterek. No, teraz jest jeszcze bardzo w porządku, bo ludzie w restauracjach siedzą. Jak wczoraj o 10 tu chodziliśmy, to się przejść nie dało. No i tu się zaczyna już to, co wam mówiłem wcześniej, że już w niektórych miejscach się trzeba zacząć przepychać. Dzień trzeci, wypożyczyliśmy sobie skuterek i ruszamy na zwiedzanko. Pani dała mi największy kask, jaki tylko był, a dalej mi ciśnie. Przyjechaliśmy właśnie na Psaru Beach, która na internecie jest oceniana jako najładniejsza plaża tutaj. Najbardziej taka ekskluzywna, najwięcej jachtów, kolor wody. Zaraz zobaczymy, no ale trochę są fale. Także ta woda też może nie być w 100% taka, jakby była przy bezwietrznym dniu, ale zaraz zobaczymy. Patrzcie to. Laying on the beach za darmo. Leżak na leżaku. No, woda jest tutaj czyściutka. I wcześniej byliśmy na złej plaży. Ta, którą wam miałem pokazać. O, w ogóle jakie tu jachciki stoją. Wow. To jest właśnie ta tutaj. Uważana za tą z najładniejszych. Przyjechaliśmy do Tropicany. No to jest jeden z najbardziej znanych beach clubów tutaj. Ale teraz jeszcze DJ nie gra. DJ dopiero o 16:30 zaczyna. No i tutaj ludzie zaczynają imprezę, a później kawałeczek dalej jest Cabo Paradiso i tam idą imprezować też dalej. A tam trwa już do 8 rano, z tego co wiem. No na razie jeszcze jest bardzo spokojnie. No ale też ludzie jeszcze śpi, jest przed 12. A tutaj właśnie bardzo dużo młodych ludzi przyjeżdża typowo imprezować. No wieczorami tutaj jest DJ, wszystko się wypełnia ludźmi. Jest całkiem nieźle, ale na początku. Teraz idziemy właśnie do Paradise Beach Club, który jest tam na początku. I tam sobie chwilę teraz posiedzimy. Bo tak to jest, że tam się zaczynają w dzień imprezy, później się przenoszą tutaj, a na końcu wszyscy idą od 23 i tam są w Cabo. No i ruszamy na imprezkę. Dzisiaj mamy zamiar odwiedzić parę miejsc. Taki jest plan, a jak wyjdzie, to się okaże. Jedziemy po resztę ekipy i zaczynamy od fajnej kolacji w Scorpions. Jedna nasza koleżanka Agnieszka ma urodziny, także serdeczne życzenia, jak będzie oglądała Dokładnie. odcinek. Wiadomo, że na żywo Ci będziemy składać, ale jeszcze tu chcemy też to powiedzieć. Jakby ktoś pytał, czemu jestem taki czerwony, bo ja się cały czas zawstydzam przy lali. A jakby ktoś się pytał, czemu jestem taka zamulona, to dlatego, że po prostu nie mam siły na imprezkę. Ale wiem, że się rozkręci. Spokojnie. 2 dni i przyjdzie siła. Siema. 4. dzień na Mykonos. Dzisiaj przestało wreszcie wiać, znaczy no, wieje zawsze, bo to jest wyspa wiatru, ale nie wieje tak mocno jak przez ostatnie 3 dni, bo no to akurat był taki okres, że były to jakieś wichury. Dzisiaj wybieram się na północ wyspy, na wycieczkę, zobaczyć jedną fajną latarnię, czy podobną fajną, to się okaże, jak tam zaraz dojadę. Po drodze fajne widoczki, ale możecie zobaczyć, że Mykonos typowo skały, wszędzie po prostu skały.
Skały i piękne białe domy. W ogóle nie podsumowałem wam, jak było wczoraj w tym Scorpions. Moim zdaniem słabo. Bardzo słabo. Większość ludzi przychodzi się tam po prostu lansować, a nie bawić, bo większość czasu po prostu wszyscy stali prawie. Mało kto się w ogóle bawił. No, później przychodzimy pod koniec imprezy, to się dopiero rozkręcili, ale tak to słabizna. Problem taki, że tam bardzo dużo ludzi jest. Dodatkowo 2 toalety tylko i to tam, gdzie my byliśmy jeszcze w restauracji, to tam się czekało krócej zdecydowanie, a dziewczyny czekają nawet po 40 minut do toalety. Porażka, totalna porażka. Jeden bar zrobiony tylko, gdzie też się czekało bardzo dużo czasu i no, większość czasu się po prostu traciło stojąc gdzieś w kolejkach. Także myślę, że nie jest to miejsce, do którego będę chciał wrócić jeszcze. No, było dla mnie naprawdę słabo. No jedzenie było dobre w restauracji, no, ale było okropnie drogo. No. Tam, żeby coś zjeść w restauracji, to trzeba było zapłacić 200 euro od osoby. Taki jest wymóg takiego miejsca. I nie wiem, dla mnie lipa. Ten hotelik, w którym jesteśmy, ja się śmieję, że on się nazywa Despacito, ale on się nie nazywa Despacito, tylko dobra, to potem jest bani, zaraz się zapytam Lali. Naprawdę jest fajne. Śmiało go mogę polecić. Despotico się nazywa. O, właśnie, przypomniałem sobie, Despotico. Minutka od centrum, fajny basenik. No, lokalizacja jest po prostu petarda. I był porównywanie cen, w porównaniu do innych cen, jakie tutaj są, innych hoteli, no tam był tani. Kosztowało 250 euro za noc, a uwierzcie, że to tutaj, w tej lokalizacji, to jest bardzo tanio. Nie wiem w ogóle, jak nam się udało to znaleźć, bo tydzień wcześniej to rezerwowaliśmy, bo jeden hotel nam odmówili, dowiedzieliśmy się właśnie tydzień przed przyjazdem, a nawet chyba parę dni przed przyjazdem. Także mieliśmy dużo szczęścia. No i ruszamy do kolejnego fajnego miejsca, nazywa się Interni. Może to będzie dla kogoś fajna propozycja, że się tam przyjdzie. To jest takie dość popularne miejsce, dość popularna restauracja, w której machają serwetkami. Zbijają talerze. Tak. Takie ogólnie show tam się dzieje. Także chcieliśmy to zobaczyć i tam właśnie ruszamy z naszymi znajomymi. Ale fajnie, jak tak nie wieje, tak troszeczkę wieje, to tak nam się wydaje, jakby w ogóle nie wiało. Nie, no To teraz jest aż coś dziwnego po prostu. Ostatnie 3 dni to tu się nie dało iść. A teraz petarda. I patrzcie, na hotel, w którym się zatrzymaliśmy, jest tutaj. I tylko musicie zejść. Tutaj jesteście na mieście. Coś pięknego. Właśnie, jak ktoś z Was podróżował trochę po Grecji, po jakichś różnych innych wyspach lub jakichś ciekawych miejscach, dajcie znać, że Wam się podobało najbardziej. Bo szukamy jakiejś inspiracji też na następny raz. Teraz dojdą nam jeszcze Ateny. W przyszłym roku chcemy jeszcze jakieś inne miejsca odwiedzić w Grecji, także dajcie znać, co Wam się podobało. Tak fajnie Wam powiedziałem, że będziemy szli na takie show, chusteczki, rzucanie talerzami i w ogóle, no ale niestety, jak idziecie tam na normalną kolekcję do tego miejsca, to takiego czegoś nie ma. Takie coś zaczyna się dopiero o 22. Jak zapłacicie jedyne 400 euro od osoby, wtedy możecie Ale oglądać do show. wydania. Ale weź wydaj 400 euro na osobę. Wiem, dlatego to jest żart. Nie da rady. Sarkazm. Ej, patrz jakie to banalne są. Znaczy, Możemy nic jutro sobie zjadać coś nie takiego. jedzenia.
No. Powiedzmy sobie szczerze, Mykonos jest przepłaconym miejscem. Jest tu wszędzie strasznie drogo i no ja myślę, że większość miejsc nie jest warta tego, co się za to płaci. Że sobie poglądać, kręcą chusteczkami, robią show i zapłacić 400 euro? No są ludzie, którzy płacą oczywiście, no ale To jest dla ludzi, którzy nie liczą aż tak pieniędzy. no, już mają tyle, że już 400 to tam w tom czy w tom, nieważne. Piąty i ostatni dzień na Mykonos. Zacząłem od treningu. Nie, od śniadania, kawy i treningu. Teraz idziemy sobie zrobić wymeldowanie z hotelu, zostawić rzeczy i idziemy jeszcze pozwiedzać. Mamy calutki dzień. Bo wylot mamy dopiero o 22 albo 23. Jakoś tak. I szczerze, 5 dni tu wystarczy. Przynajmniej dla mnie. To było wystarczająco tyle, żeby się nacieszyć wszystkim. Dzisiaj to morze po prostu jest płaskie. Zero wiatru. Aż dziwnie. 3 dni tak mocno wiało. Wczoraj jeszcze dalej troszkę, ale już było lepiej. Dzisiaj nic za nic. Także niestety, no, jak będziecie słyszeć wiatr po dużej części jego vloga, znaczy jak słyszeliście, to wybaczcie mi, ale to niestety nie było z mojej winy. Wiele osób jak oglądało relacje na moim Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. Właśnie mówiło, że nigdy w życiu nie widzieli tu takich fal. No i zaczynamy nasz, no mógłbym powiedzieć, że ostatni grecki, ale raczej grecki na Mykonos obiadek. Tutaj przystawka, sałatkę grecką i czekamy jeszcze na mięska. Ja mogę Wam pokazać, jak tu pięknie wygląda ta strona, którą przez parę dni oglądaliście. Były takie straszne fale. No dobra, z racji tego, że nie ma tu ani odrobiny cienia na tej plaży, jedziemy dalej. Jest tylko jakiś 1 000 000 stopni. No, dokładnie. Wiecie jak to jest? Wiało, było źle, bo wieje. Teraz nie wieje, też jest źle, bo za gorąco. Żałuję, że powiedziałam chociaż jedno słowo na ten wiatr, naprawdę. Nie zasłużył sobie na to. Zdecydowanie, tak. Tak to wygląda. Przyjechaliśmy teraz do beach baru, który nazywa się Principe. Mega, mega piękny. No i przyjechaliśmy właśnie do Anomera, czyli do miasteczka, które jest w centralnej części wyspy. No w sumie chyba takie jedyne większe poza właśnie Old Town. Podobno bardzo przyjemnie jest tutaj wieczorem. No my akurat nie będziemy mieli okazji już wieczorem tutaj być, dlatego przyjechaliśmy teraz. No i tu przyszliśmy do restauracji, która jest dobrze polecana, też Fisherman. Przyjechaliśmy jeszcze raz zobaczyć do Paradise. Zobaczymy. To się teraz dopiero będzie pewnie rozkręcało. O, patrzcie to! No dobra, tu jest łabizna na maksa. Idziemy teraz do tego drugiego klubu, który tutaj jest.
się siedzieć tyłem do słońca. Za mną jest załóg piękny. Ale muszę wam powiedzieć tak. Tutaj jesteśmy w restauracji teraz, Nice and Easy. I na 4 wieczory tu byliśmy? 5? Pięć. 4? Pięć. 5 wieczorów, 3 razy tu jedliśmy. Kolację. No naprawdę świetne miejsce. I obsługa fajna, jedzenie pyszne. Ceny okej. i ceny nawet okej. No ceny okej, jak na miejsce w starym mieście z zachodem słońca, no to powiedzmy ceny są okej. Ale szczerze wam muszę powiedzieć o tym, że w niektórych restauracjach tutaj się tak potwierdza to, co ludzie piszą na internecie, że w restauracjach obsługa jest tak niemiła po prostu dla ludzi, że my się tak z tym spotkaliśmy parę razy, że aż byliśmy zaskoczeni po prostu. O co chodzi, no? No, w sumie pierwszy raz mieliśmy przykład takiej pani, co tu pracuje też parę lat temu, teraz znowu. No ale nie, no w innych też naprawdę mieliśmy, że byliśmy bardzo, bardzo zaskoczeni. No i my się już zbieramy na lotnisko i tutaj z centrum odjeżdża autobus, który jedzie na lotnisko, co godzinę jedzie praktycznie, od rana do 22 i kosztuje 3,50 euro, że bardzo się opłaca. Za taksówkę, znaczy dobra, na dwóch płacimy 7, ale za tą taksówkę by trzeba było zapłacić 30. No i koniec naszych wakacji na Mykonos. Myślę, że przez kolejne parę lat tutaj nie przylecimy. No, za drogą. Zdecydowanie, no. Wspomnieli, i wiza też jest droga, ale to jest tak... Ale mi się jakoś lepiej się wydaje te pieniądze jakoś, a tutaj jakoś ciężko one żyły. Każde wyjście jest bardzo drogie. No bardzo, bardzo, no. Ale było super ogólnie. Tak. Jeśli ktoś nie był, planuje pojechać, myślę, że warto, ale przygotujcie się na bardzo duże wydatki, bo Mykonos jest najdroższą europejską wyspą, z tego co wiem. Albo nie chodźcie na imprezy, to wtedy nie wydacie dużo i do jakiejś fancy O, restauracji. fancy restauracji i w ogóle róbcie sobie tylko window shopping. Leżeć musicie, Spacerki. spacerki musicie leżeć na ręczniku, bo już leżaki są drogie, no. Można zaoszczędzić, ale ale nie po to się leci na Mykonos. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Aten.